Powstanie największa zagraniczna inwestycja w historii Polski. To rzeczywiście wielki moment. Od tej inwestycji Intela Polska będzie kluczową częścią systemu dostaw tych najwyżej zaawansowanych technologii. Polska jeszcze nigdy w swojej historii nie przyciągała tyle zagranicznego kapitału, ile przyciąga obecnie. Dokładnie rzecz biorąc, liczba BIS w naszym kraju wzrosła o 23% do 237 inwestycji w 2022 roku, a rok 2023 będzie rekordowy, nawet pomimo skomplikowanego i wysokiego opodatkowania. Krótko mówiąc, lokalizacja Polski oraz kompetencje Polaków stały się opłacalne dla międzynarodowego biznesu. Inwestorzy zagraniczni oceniają nasz kraj bardzo wysoko. Ostatnie lata spowodowały, że mamy bardzo stabilną legislację, stałe ulgi dla inwestorów zagranicznych, rozbudowana jest infrastruktura, a w strefach wokół inwestycji greenfieldowych czy brownfieldowych ARP, Agencja Rozwoju Przemysłu, wspiera zagranicznych inwestorów. Spójrzmy na mapę zagranicznych inwestycji, jakie zostały zrealizowane w Europie w 2022 roku. Biorąc pod uwagę tylko pierwszą dziesiątkę krajów, które przyciągnęły najwięcej takich projektów, znaleźliśmy się na 8. miejscu, niemal zrównując się z Włochami. Nie wypadamy też dużo gorzej od Hiszpanii, a to gigantyczny, niemal 2,5-krotny wzrost w porównaniu z 2010 rokiem, kiedy byliśmy tuż przed organizacją Euro 2012, które było przecież jednym z największych gospodarczo-infrastrukturalnych przedsięwzięć w historii naszego państwa. To spektakularny sukces, którego miarę w czasie powinniśmy odczuć wszyscy. Niemniej jego ukoronowaniem jest flagowa inwestycja tego materiału, czyli mega fabryka Intela. Jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy do czynienia z czymś tak istotnym w kontekście rozwoju high-techu w Polsce. To wydarzenie przełoży się zarówno na biznes, technologię, ekonomię, jak i geopolityczne położenie Polski. Unia Europejska stawia sobie za cel uzyskanie 20% udziału w globalnej produkcji półprzewodników do 2030 roku. Ale ta inwestycja Intela tutaj w Polsce jest inwestycją absolutnie szczególną. To najbardziej zaawansowane techniki, technologie produkcji, które będą, jak przed chwilą powiedział Pat, przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów, kooperantów, którzy będą się uczyć w tym tyglu wzajemnych doświadczeń, współpracy, powstają nowe pomysły. Ta polityka to m.in. pokłosie pandemii, która obnażyła zależność europejskiego rynku od półprzewodników produkowanych w Azji. Do tego doszła też wojna Rosji i Ukrainy, która ukazała różnice w poglądach co do przyszłości świata pomiędzy osią Rosja, Chiny, Iran, a blokiem zachodnim, głównie w rozumieniu NATO. W megafabryce Intela zaczną powstawać półprzewodniki, o które tak zaciekle walczą Amerykanie i Chińczycy, zwłaszcza w kontekście Tajwanu. Koszt projektu to aż 4 miliardy i 600 milionów dolarów, czyli około 20 miliardów złotych. Dzięki niemu tylko na początku w samej fabryce powstanie aż 2000 nowych miejsc pracy, a kolejnych ponad 10 000 to miejsca pracy dla dostawców oraz innych firm kooperujących lokalnie z Intelem. To znak, że Polska ma dołączyć do elitarnego grona państw przodujących w IT oraz AI. Tym samym w dzisiejszym materiale dokładniej przeanalizujemy, dlaczego jest to aż tak ważna inwestycja. Czy pociągnie to za sobą kolejnych zagranicznych gigantów, którzy stworzą w Polsce swoje siedziby? Czy staniemy się Doliną Krzemową Europy i jakie ma to znaczenie geopolityczne? To wszystko w dzisiejszej produkcji. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oprócz gry planszowej, którą ma już, o ile się nie mylę, ponad 15 000 z Was, znajdziecie też antyki, takie jak kilkudziesięcioletnie mapy czy stare pieniądze. Do tego produkowane przez nas plakaty w takich oto ozdobnych ramkach, ale też globusy i wiele innych. Natomiast co do gry, pamiętajcie, że nie jest to jakiś quiz, a gra, w której możecie stoczyć walkę na mapie z innymi graczami i to nawet 6 naraz. Na 2 mapach, konkretnie Europy i świata. Do tego jest mnóstwo unikalnych jednostek oraz funkcji, więc myślę, że się spodoba. Same elementy są zrobione z drewna, więc tym bardziej warto. Możecie już się powoli szykować na jedną z największych niespodzianek, jaką już szykujemy dla Was od roku. Ale co dokładnie się stanie, to dowiecie się niedługo. Ale będzie to coś naprawdę dużego i myślę, że będzie to jeden z największych projektów na polskim YouTubie. Ale wszystko w swoim czasie. Na ten moment zapraszamy na naszego Discorda, link macie w opisie. Także teraz czas na film.
So I would say that if you're going to be investing anywhere in Central Eastern Europe, Poland is a safe country, it's in the EU, it's got the biggest economy and the future's bright. Intel zapowiedział w piątek 16 czerwca tego roku, że planuje zbudować w Miękni pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników. Amerykanie chcą zainwestować na Dolnym Śląsku nawet 4 miliardy i 600 milionów dolarów. Pierwszy tego typu w Europie kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodników układów scalonych zostanie stworzony dzięki 3 inwestycjom. W Irlandii, Niemczech i właśnie w Polsce. Elementem większej europejskiej układanki, jaką tworzy Intel, będzie inwestycja pod Wrocławiem. Firma już posiada zakład produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii i planuje otwarcie drugiej takiej fabryki w niemieckim Magdeburgu. W tych lokalizacjach powstają chipy na waflach krzemowych, które następnie są przesyłane do zakładów integracyjnych i testowych, takich jak ten, który jest planowany na Dolnym Śląsku. Tam chipy są rozcinane na pojedyncze jednostki, integrowane w ramach produktów końcowych oraz poddawane testom wydajnościowym i jakościowym. Podobne zakłady Intela już istnieją, ale znajdują się w Kostaryce, Wietnamie, Malezji i Chinach. Więc to, co robią Amerykanie, a także cały Zachód, to proces deglobalizacji. Duże inwestycje z Azji z uwagi na rosnące koszty transportu, gorszą jakość i kwestie geopolityczne przenoszone są do krajów bardziej przyjaznych politycznie, bliższych oraz, mówiąc w skrócie, bezpieczniejszych. Polska uznawana jest aktualnie za granicę cywilizacji zachodniej, a z uwagi na zmniejszenie zagrożenia rosyjskiego w następnych latach jest to moment na zabetonowanie się tutaj potężnego biznesu. To również poszerzenie strefy wpływów zachodnich, co jest niezbędne w wyścigu o globalną dominację. Nikt przecież nie robi tego z miłości do nas, tylko z miłości do wpływów i pieniądza. Tylko głupi wierzą, że może być inaczej. Szanowni Państwo, trudno sobie wyobrazić dzisiaj świat bez laptopów, smartfonów, rakiet kosmicznych, współczesnych samolotów. Wszędzie tam mikroprocesory, półprzewodniki odgrywają absolutnie fundamentalną rolę. Od teraz, od tej inwestycji Intela, Polska będzie kluczową częścią wcale nie tak bardzo rozbudowanego systemu dostaw tych najwyżej zaawansowanych technologii. Inwestycja Intela jasno wskazuje, jaki kierunek w najbliższych latach został już odgórnie zaplanowany dla Polski. To high-tech w kontekście IT oraz szeroko pojętych usług oraz AI. Pośród 50 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej, aż 17 to firmy polskie, poinformowała firma doradcza Deltoid. Średni wzrost spółek ujętych w rankingu osiągnął 2351%. Wrocław z pomocą Warszawy może stać się dosłownie europejską Doliną Krzemową i nie są to tylko jakieś mrzonki, a realna wizja, jaką da się zrealizować nawet do 2030 roku. Wrocław znalazł się na czele polskich miast w kategorii wschodzących gwiazd hubów technologicznych w opublikowanym rok temu raporcie The Next Generation of Tech Ecosystems, przygotowanym przez Deal Room. Stolica Dolnego Śląska zajęła w tej kategorii drugie miejsce w Europie oraz 8 na świecie, co jednoznacznie wskazuje, że jest to dosłownie miejsce do zakładania startupów i rozwoju innowacji, a pojawienie się Intela z produkcją półprzewodników to prawdziwy game changer. Na chwilę odchodząc od tematu technologii i wielkich inwestycji, jedyne co mnie martwi to fakt, że w nadchodzących latach Polska może rozwijać się bardzo nieproporcjonalnie. Dolny Śląsk z PKB per capita zrównał się z tym unijnym, stając się drugim takim regionem w naszym kraju. Ale Polska Wschodnia nie przyciąga aż tyle zagranicznych inwestycji, co jasno pokazuje ta oto tutaj mapa. Wraz z rosnącym minimalnym wynagrodzeniem ciężko sobie wyobrazić, żeby mały przedsiębiorca w wiejskim sklepie mógł sobie pozwolić na 4200 zł pensji minimalnej dla pracownika, a dla zachodniego giganta nie będzie to wiele, zwłaszcza że za podobnej jakości pracownika np. w Irlandii zapłaci minimum 3 razy więcej. Tym samym jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest podział regionów Polski na różne stawki minimalne, tak jak ma to miejsce np. w Stanach, a jeśli nie w ten sposób, to musi powstać forma wsparcia dla słabszych gospodarczo regionów naszego kraju, ponieważ w przeciwnym wypadku czeka jej upadek z powodu braku konkurencyjności. To ta ciemna strona medalu
wielkich inwestycji, o których nasza władza powinna pamiętać, ale niestety raczej o tych ludziach często się zapomina. Mały biznes też ma znaczenie i w przypadku Niemiec tworzy nawet 50% PKB w postaci tzw. Shadow Tigers, ale to zagadnienie, które kiedy indziej rozwiniemy. Wracając do koncepcji Polski jako Tajwanu Europy, to tak, jest to możliwe do realizacji i to nie tylko patrząc na to przez pryzmat wielkiej inwestycji Intelu. Na mapie Polski w ostatnich kilku latach swoje wielkie serwerownie chmurowe stworzył na przykład Microsoft w postaci hal w podwarszawskich Bielanach za ponad $1 miliard. Do tego Google także niemal $1 miliard w formie The Warsaw Hub. Inwestycja tutaj, wielka inwestycja, jak powiedziała pani prezes, $700 milionów, 3 miliardy złotych, to, szanowni państwo, potężna inwestycja w przyszłość. To jednocześnie wyraz wiary w rynek polski, we współpracę polsko-amerykańską. Niezwykle pozytywny sygnał. I dyskutujemy razem o inwestycjach chmurowych, o inwestycjach w najnowocześniejsze technologie. A więc dziękuję za to, że Ameryka razem z Polską, jedna z czołowych firm, jaką jest Google, czołowych firm w obszarze technologii, inwestuje razem z Polską w najbardziej zaawansowane technologie. Visa natomiast otworzy w Polsce pierwszy strategiczny hub technologiczno-produktowy. To pierwsza tego typu placówka w Europie i 5. na świecie. O lokalizacji zdecydowały, jak twierdzi firma, polskie talenty IT. To tylko krótka część tej listy. Do tego są jeszcze inne technologiczne projekty, jakie mają w najbliższych latach pojawić się w Polsce. Według wstępnych danych GUS eksport high-techu wyniósł w ubiegłym roku 31 553 miliony euro i był o 24,2% większy niż rok wcześniej. Była to najwyższa dynamika eksportu wyrobów wysokiej techniki od 2014 roku. Tak dobry wynik był możliwy dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej we wszystkich grupach towarowych klasyfikowanych jako high-tech. Udział wysokich technologii w całości eksportu towarowego Polski zwiększył się do 9,2% z 8,8% w 2021 roku i był na najwyższym poziomie w historii porównywalnych danych. To, co obserwujemy, ma bezpośrednie połączenie z globalną sytuacją geopolityczną i w nadchodzących latach ten trend będzie tylko rosnący, a nie malejący. USA odwróciły się od wolnego handlu z lat 90. XX wieku w kierunku większego bezpieczeństwa dostaw i produkcji części dóbr strategicznych na swoim terenie. Nawet jeżeli oznacza to wyższe koszty. Tą drogą podąża amerykańska, ale też europejska polityka przemysłowa. Po zniesieniu restrykcji pandemicznych w Chinach funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw w dużej mierze wróciło do normalności, ale nie na długo. Powstało tam hasło Rungsue, oznaczające ucieczkę z Chin. Japan Times dodaje, że jeszcze przed pandemią COVID-19 Chiny na odpływie kapitału traciły do $150 miliardów rocznie. Dziś może to być nawet $300 miliardów. Do tego uciekają też wielkie zachodnie koncerny, takie jak na przykład Apple. Gospodarka zwalnia, bezrobocie bije rekordy. Tak można opisać obecną kondycję gospodarczą Chin. Deklaracje firm w badaniu jakościowym realizowanym przez bank ING sugerują, że przenoszenie produkcji z Azji będzie procesem stopniowym, a już realizuje się przez dywersyfikację dostawców. Według deklaracji firm w perspektywie średnio czy długoterminowej można liczyć na wzrost inwestycji zagranicznych. Rok 2022 przyniósł rekordową liczbę zagranicznych inwestycji i był o $4,5 miliarda lepszy niż 2021. Konkretnie mówimy o wyniku lepszym o 3,8%. Rok 2023 ma być znacznie lepszy, co przy spadku inwestycji zagranicznych w krajach rozwiniętych jest dla nas bardzo dobrym sygnałem. W badaniu Reutersa na zlecenie Maersk Polska jest wskazywana jako lokalizacja numer 1 dla firm europejskich przy decyzjach o przeniesieniu do innego kraju niż kraj pochodzenia, a polskie firmy nauczyły się funkcjonować w warunkach wojny za wschodnią granicą i przy większej niepewności i wahaniach na rynkach. Polska ma też na miejscu potrzebne high-techowi surowce, w tym miedzi potrzebnej przewodnictwu. Tutaj zajmuje 13. miejsce na świecie w produkcji i 8. pod względem posiadanych zasobów. Do tego mamy węgiel, który w najbliższych latach także może być istotnym elementem dla wysokich technologii, a nie tylko pierwiastkiem spalanym w elektrowniach. Chodzi przede wszystkim o to, że węgiel koksowy jest niezbędnym surowcem do produkcji koksu, a z kolei bez koksu trudno sobie wyobrazić masową produkcję stali.
I dlatego Jastrzębska Spółka Węglowa jest na tej liście, a przede wszystkim węgiel koksowy jest na tej liście, no, siłą rzeczy. Co nam to daje? Może od razu powiem. Przede wszystkim daje nam to taką pewność, że jesteśmy ważni w obiegu gospodarczym Unii Europejskiej. Gdzieś tam w tle pojawia się też temat metali ziem rzadkich, ale odcinek o nich już jakiś czas temu dla Was zrealizowałem i jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o metalach ziem rzadkich pod Polską, to właśnie do niego Was odsyłam. Link będziecie mieli w opisie. Inwestycja Intela pojawiła się w Polsce prawdopodobnie także dlatego, że wskutek wojny znacznie wzmocniliśmy naszą armię i obecnie, wierząc zapewnieniom budowy w ciągu 2 lat 300-tysięcznej armii, która rocznie będzie mogła dysponować budżetem ponad 30 miliardów dolarów, staniemy się niemal najpotężniejszym wojskowo krajem Europy. Ten fakt dostrzegają także zagraniczni eksperci oraz gazety takie jak niemiecki Die Welt. To historyczna przemiana, a sami będziemy mogli bronić strategicznych inwestorów nie tylko Polski, ale także tych amerykańskich, którzy z uwagi na powstanie tutaj stałej amerykańskiej bazy także uznają swoje inwestycje za bezpieczne. Przyszłość inwestycyjna Rzeczpospolitej jest jeszcze bardziej złożona, a to co Wam dzisiaj pokazałem jest swoistą wisienką na torcie, jakim jest rozwój naszego kraju. Potrzebne są tylko zmiany w kontekście podatkowym, które ten proces jeszcze bardziej napędzą, ponieważ ten mimo wszystko nie pracuje jeszcze na pełnych obrotach. Dajcie znać, co sami sądzicie o tej inwestycji i naszej wspólnej przyszłości. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć!